Dzisiejszy film pod tytułem Kompost jest składnikiem kilku elementów. Dzisiaj powiem Wam, jak szybko przygotować kompost, czego nie należy do niego dodawać, a co dodać, żeby był gotowy w 4 tygodnie, a także o wykorzystaniu łętów ziemniaczanych i aksamitek. Zapraszam. Czego nie należy dodawać do kompostu? Kompostownia to nie tylko miejsce do wrzucania chwastów i innych zepsutych produktów, ale także przyszły nawóz, który można zepsuć. Oczywiście w kompostowniku nie ma miejsca dla roślin dotkniętych zarazą i innymi chorobami. W tym przypadku ryzyko zakażenia powstałego kompostu jest bardzo wysokie, ale wielu ludzi o tym wie. Porozmawiajmy o zdrowych chwastach. Jakich roślin nie należy kompostować? Po pierwsze, zdrowe rośliny z nasionami. Przygotujmy się na to, że wkrótce wykiełkują i będą pasożytować na składnikach odżywczych. Po drugie, do kompostu nie można wysyłać trawy pszenicznej. To nic innego jak młody, gruby i suchy rodzaj trawy powstających z liści zwyczajnej pszenicy, które świeżo wykiełkowały. Podbiału, szczawiu końskiego, kobylaka, poboju. Nawet jeśli nie mają nasion, same chwasty są bardzo wytrwałe. Gdy znajdą się w sprzyjających warunkach, natychmiast się ukorzenią. Po trzecie, nie ma w nim miejsca na łodygi oraz liście pomidora i ziemniaka, rącznika pospolitego, żarnowca i konwalie. Zawierają toksyczne substancje, które tłumią żywotną aktywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za przetwarzanie przyszłego kompostu. Po czwarte, wszystkie rośliny i pędy, które zostały poddane chemicznej ochronie, a także zawierające pozostałości innych chemikaliów. Po piąte, skórka owoców cytrusowych, która długo gnije i ma zły wpływ na dżdżownicę. Powstrzymajmy się również od suchych liści i ściętych gałęzi, nawet jeśli są zdrowe, ponieważ bardzo długo gniją. Dzisiaj opowiem Wam, jak przygotować jesienny kompost w workach, taki szybki, który będzie gotowy na wiosnę. Ogrodnik nie jest gotowy czekać rok lub dwa, aż sterta kompostu zgnije. Dlatego w ostatnich latach wiele osób zaleca kompost w workach. Szybki kompost potrzebuje nie lat, ale tylko kilku miesięcy, aby być dobrej jakości. Worki kompostowe, które nam będą potrzebne, nie są z tkaniny, ale z grubej, mocnej, czarnej folii polietylenowej, która nie przepuszcza światła. Oczywiście nie można się obejść bez tajnego składnika, który pomaga kompostowi dojrzewać w tak krótkim czasie. Jak przygotować kompost w workach? Przygotujmy grube, czarne worki. Nie oszczędzamy na jej cenie, ponieważ cienki celofan zgnije w zimę wraz z kompostem. Wypełnijmy je wszelkimi odpadami organicznymi. Drobne gałązki, liście, siano, zdrowe owoce, resztki organiczne, trociny, obornik. Każdą warstwę kompostu posypmy ziemią. Warstwy nie powinny być zbyt grube. Materia organiczna to nie więcej niż 15 cm, a ziemia nie więcej niż 5 cm. Teraz dodajmy tajny składnik, czyli dowolny lek EM. Możemy również użyć chemicznego przyspieszacza kompostu. Ja jednak w swoim ogrodzie jej nie używam. Wiosną do ściółkowania grządek wykorzystujmy zgniły kompost z worków. Można również wykorzystać w tym celu trawę z pierwszego wiosennego koszenia. O doskonałej odżywce, jaką jest herbata z trawy, opowiem Wam już niebawem. W naszych ogrodach jest niezastąpiona, rewelacyjna, rośliny ją uwielbiają, a do tego prosta w przygotowaniu i co najważniejsze, bezpłatna.
Może ktoś z Was znał tę sztuczkę, ja jej nie znałam i jestem zaskoczona, ale teraz cieszę się, bo może i Was uda mi się zaskoczyć. Jak uzyskać dobrej jakości kompost w ciągu miesiąca, a nie za rok? Ten napój nam pomoże. Kompost może przegnić w ciągu zimy lub może to potrwać kilka lat, w zależności od tego, jak z nim postępujemy. Sprytni ogrodnicy nauczyli się, aby kompost dojrzewał zaledwie w ciągu miesiąca, a pomaga im w tym popularny amerykański napój. Chodzi o Coca-Colę. Za miesiąc kompost można wyłożyć na grządkę ogrodową, jeśli zalejemy kompostowane odpady tą słodką substancją. Słodki napój przyspiesza rozwój bakterii dzięki zawartości cukru i kwasu fosforowego, których nie ma w innych napojach. Weźmy 2-litrową butelkę Coca-Coli i wylejmy na stertę kompostu. Polewajmy kompost co 10 dni Coca-Colą i widłami przewracajmy całą zawartość. Po 4 do 6 tygodni, wszystko zależy od pogody, kompost będzie gotowy. Napój nie szkodzi glebie i roślinom. Wielu nawet podlewa nim kwiaty w pomieszczeniach. Łęty ziemniaczane. Wszyscy uważają, że łęty ziemniaczane, które zostają nam z uprawy ziemniaków, to źródło chorób, a przede wszystkim zarazy ziemniaczanej, która czyni spustoszenie wśród naszych upraw, szczególnie pomidorów. Co z nimi robimy? Głównie utylizujemy, palimy. A czy wiecie, że właśnie te łęty ziemniaczane są doskonałą odżywką dla naszych roślin, ponieważ one mają w sobie liczne składniki pokarmowe, takie jak azot, potas, fosfor i inne. Ale jak zmienić je w nawóz, który przyniesie nam same korzyści bez strachu o roznoszenie chorób? Części zielone wielu roślin, które pozostają po odchwaszczaniu grządek lub po zbiorach, są często umieszczane w kompoście, aby później wykorzystać je do poprawy gleby. Pod tym względem wierzchołki ziemniaków są problematyczne. W końcu, jeśli ziemniak został zarażony zarazą ziemniaczaną, możliwe jest, że patogeny w kompoście będą się rozmnażać, a po takim nawozie ucierpi cały ogród. Dlatego częściej wierzchołki ziemniaków są koszone na kilka dni przed wykopaniem plonu, a po wysuszeniu palone. A szkoda, przecież jeśli zachowamy pewne środki ostrożności, możemy zrobić doskonały kompost ze świeżych liści. Jest to tym bardziej korzystne, że zwykle w ogrodzie jest więcej resztek roślinnych ziemniaków. O obierkach ziemniaczanych i ich super właściwościach opowiem Wam w najbliższym czasie. Jak dezynfekować części zielone ziemniaków? Gdy łodygi z liśćmi są jeszcze zielone, to niedługo przed zbiorami są one koszone. Nie zaszkodzi to ziemniakom, a wręcz przeciwnie, ich dojrzewanie przyspieszy. Rośliny nie będą musiały tracić energii na utrzymanie części nadziemnej i skupią się na bulwach. Łęty natychmiast powinniśmy umieścić w kompostowniku, najlepiej w innym niż ten, w którym składujemy resztki pozostałych roślin. To tak na wszelki wypadek. Powinniśmy obficie podlać je roztworem siarczanu miedzi 3% i przełożyć ziemią ogrodową. Zamiast siarczanu miedzi można użyć gotowego środka, który przyspiesza kompostowanie resztek roślinnych i niszczy grzyby chorobotwórcze. Dziś w sprzedaży jest ich mnóstwo. Po ułożeniu łętów ziemniaczanych w dole, jego górną warstwę należy przykryć ziemią o grubości tak około 30 cm i całość zakryć grubą, czarną folią. Na wierzch rzucić odrobinę ziemi, aby ona nam nie sfrunęła. Następnej wiosny, gdy zrobi się cieplej, folię należy zdjąć i odłożyć na przyszły sezon, a całość ponownie podlać tym samym preparatem. Na tym kończy się dezynfekcja. Rok później, na wiosnę, wierzchołki ziemniaków, które ułożyliśmy w dole, zamienią się w cudowny humus, kruchy i bez patogenów. Kompost w ogrodzie zawsze jest potrzebny, dlatego czekając na dojrzewanie tego kompostu, jesienią połóżmy kolejną warstwę w innym dole.
Więc jeśli chodzi o produkcję własnych nawozów, mamy cudowną alternatywę. To, co w stanie zielonym może zaszkodzić naszym uprawom, przetworzone na kompost przyniesie nam wiele korzyści i bardzo zwiększy nasze plony. Dlaczego aksamitki zakopujemy w ziemi? Dlaczego doświadczeni ogrodnicy zakopują aksamitki w ziemi? Przydatna sztuczka. Ostatnio aksamitki stały się tak popularne, że można je znaleźć w każdym ogrodzie. Nie tylko ich atrakcyjny wygląd i bezproblemowość w uprawie stały się tego powodem. Faktem jest, że te przyjemne rośliny są w stanie odpędzić większość szkodników z ogrodu, co znacznie ułatwia walkę z owadami. Jednak nie wszyscy wiedzą, co zrobić z nimi pod koniec sezonu. Dlaczego zakopujemy roślinę w ziemi? Można to wyjaśnić bardzo prosto. Aksamitki zauważalnie poprawiają skład gleby, pomagając zebrać obfite zbiory warzyw w przyszłym roku. Te kwiaty pomogą również roślinom zmniejszyć podatność na niektóre powszechne choroby. Ponadto, jeśli zakopiemy kwiaty w ziemi, liczba szkodliwych owadów będzie znacznie mniejsza. Jak prawidłowo je zakopać? Warto zauważyć, że doświadczeni ogrodnicy odcinają tylko nadziemną część rośliny, pozostawiając system korzeniowy w ziemi. Dzięki temu gleba będzie bardziej żyzna. Ale same kwiaty wraz z łodygami są zakopywane w ziemi na głębokość kilkudziesięciu centymetrów. Na takiej glebie można sadzić dowolne rośliny uprawne.